Fascynujące dla mnie było to, że miałem dostęp do całego obiektu, który był w trakcie budowy. Mnie bardzo inspirują różne surowe, dziwne, zwłaszcza trudno dostępne miejsca, dlatego to chyba jak każdego twórcę. Dlatego to, że miałem tam dostęp, to już było kuszące, ale właśnie brakowało jeszcze takiego małego jak gdyby konceptu, który by uzupełnił całość. I podczas pierwszego spotkania, które odbyłem na kawie z przedstawicielami agencji V5 Group, która mnie zaprosiła do realizacji tego projektu w imieniu klienta, rzuciłem hasło, że skoro ma być to poznańskie, ma być takie lokalne, to zaprośmy do tej sesji nie modelki popowe, a właśnie tancerki z Poznańskiej Szkoły Baletowej. I to poczułem od razu, że to zagra, bo wszelkie kontrasty, czyli właśnie surowe, monumentalne, nieprzystępne, zimne wnętrze versus piękne, eteryczne wręcz i bardzo dynamiczne, zmysłowe, subtelne baletnice. Jeden z trudniejszych projektów, który zrealizowałem, wymagało to niesamowitej dyscypliny na planie, ponieważ właśnie jak wspomniałem, była to sesja realizowana w trakcie budowy. Druga kwestia była taka, że znowu robiliśmy to w mało komfortowych warunkach, jeśli chodzi o temperatury. To był koniec kwietnia, początek maja, chyba ten weekend taki majowy. Wybraliśmy ze względu na to, że o połowę zmniejszyła się ilość ekip budowlanych na obiekcie i to umożliwiało nam troszkę bardziej swobodne ruchy i wykonanie tej sesji w 2 dni. 2 dni zdjęciowe to trwało. Zrobiłem to, co zawsze na początku robię, wizja lokalna. Nie? I tu miałem akurat pod ręką obiekt, jednak przejście, przespacerowanie się po obiekcie zajmowało mi 4 godziny, nie? Żeby w ogóle ogarnąć całość tej inwestycji. I tak pierwszą wizję lokalną zrobiłem sam z przedstawicielami oczywiście generalnego wykonawcy i klienta. Wiktoria, uwaga, nie ruszaj się już, włosy tylko odgarnij. I dopiero na drugą wizję lokalną już zaprosiłem tancerki, które przeszły się ze mną. Pamiętam, wszyscy chodziliśmy w kurtkach, kozakach, wszystkim takim ciepłym, żeby w ogóle przetrwać ten spacer, bo nie dość, że było zimno na zewnątrz, to w obiekcie wszystko było świeżo wybetonowane, wilgotne i dodatkowo podbijało to wrażenie, przeciągi były i tak dalej, nie? Także to było takie dość nieprzyjemne. Pamiętam, że pierwsze właśnie próbne takie ewolucje, mówię, dobra, słuchaj Marika, zróbmy tutaj taką próbę, że to jest moja scena, ty wykonaj jakiś tam szpagat w górę, nie? To i w tej kurtce, w tych kozakach dziewczyny próbowały, no żeby zobaczyć, czy to w ogóle zagra, nie? Ale to już było bardzo pomocne. No i kolejny element układanki to właśnie inspiracje związane z tańcem, z baletem. Tutaj przeryłem jak gdyby internet pod kątem do takich najbardziej moim zdaniem spektakularnych i fajnych puz, które można by było odegrać już w miejscach, które ja sobie wybrałem jako sceny. Czyli, bo tak jak mówię, no, bierzesz ten wycinek tej rzeczywistości, zamykasz to w kadrze i mówisz sobie, dobra, jestem teraz reżyserem, tworzę swój świat i co się ma tu wydarzyć, nie? To jest twoje. I staram się właśnie zestawić to z inspiracją związaną w ogóle z tańcem, ale też właśnie troszeczkę podbić sytuację związaną z niepowtarzalną właśnie scenerią, bo jak gdyby nieczęsto spotyka się baletnice właśnie poza sceną i to tutaj myślę, że fajnie zagrało. Ogromny wkład oczywiście mojego zespołu, Sławka Sadowska, Ela Maksimiuk, Krzysiu Nawrot, czyli taka moja właśnie też poznańska ekipa, to właśnie podbijało ten efekt, czy ten aspekt lokalności. Na dodatek Ela skorzystała z fantastycznych, super zdolnych projektantów, którzy swoje stylizacje udzielili do sesji, czyli Edyta Jermacz, Oruszka, Anna Korytowska, Ela Maksimiuk jako stylistka też swoje rzeczy stworzyła, także tutaj trzeba podkreślić, że zresztą myślę, że to bardzo dobrze widać na filmie, że to jest efekt synergii twórczej wielu osób, żeby uzyskać takie zdjęcia, taki właśnie rezultat, co bardzo doceniam i to jest ogromna wartość, nie? Żeby móc tworzyć w takiej ekipie. Tak jak ja kocham wolność twórczą, którą mi daje klient, tak ja
dalej tą wolność twórczą przekazuję i filmowcowi, i ekipie mojej, z którą pracuję, i oczywiście modelkom w ramach oczywiście tej mojej sceny, którą tam mam. Zawsze jestem otwarty też na sugestie, zwłaszcza przy tej sesji. To był pierwszy raz w życiu, kiedy pracowałem z tancerkami. To jest inna galaktyka. Zupełnie coś innego niż praca z modelką. To jest praca, wiecie, no tak jakbyś się przesiadł, kurde, z dobrego sportowego auta do rakiety, nie? Czyli fajnie, jeszcze fajniej. Dlatego tutaj byłem bardzo otwarty na sugestie dziewczyn. 3 wspaniałe artystki. Marika Kucza, Kornelia Lach, Weronika Nowak. Absolwentki naszej poznańskiej szkoły baletowej, które każde już w swoją stronę poszły swoją drogą, ale niesamowity wkład ich był w całe wydarzenie, bo ja tam miałem swoje pomysły, mówię, dobra, zróbmy to tak, ale też byłem bardzo otwarty na ich sugestie. Słuchaj, może warto to jeszcze pociągnąć bardziej. Nawzajem się dziewczyny korygowały pod względem poprawności tych pust, nie? Bo mi się coś może wydawać, że wygląda pięknie, ale nóżka jest lekko nie w tą stronę i dla baletnicy to już jest w ogóle no po prostu jakaś niemożliwość, żeby czyli coś, co się kwalifikuje do powtórki. Synergia twórcza zespołu, wkład niesamowity artystyczny dziewczyn, otwartość klienta i to wszystko składa się we wspólny taki mianownik i z tego powstaje sesja. If you like this video, you know what to do. Thanks for watching.